gdzieś pod koniec 2017, kiedy to już mój film o Predatorze był gotowy, nagle wypuściłem go i zaczęły się dziać dziwne, inaczej, nieprzewidywalne rzeczy dla mnie, ponieważ coś, czego się nie spodziewałem. Otóż okazało się, że film odniósł sukces. Zaczął być wyświetlany na festiwalach, kilka nagród mu się udało ogarnąć i zaczęły się pojawiać maile różnego rodzaju. Słuchaj stary, fajnie, daj znać co robisz i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłem, skoro tutaj ludzie się odzywają, film o Predatorze oczywiście, skoro tutaj rzeczywiście chcą coś zrobić, to stwierdziłem, a może by tak rzeczywiście spróbować swoje nazwisko trochę bardziej wypromować i zainwestować pieniądze właśnie w produkcję filmową, tak jak to zrobił Jurek Killer. No i postanowiłem, wejdę na IMDb Pro. IMDb jest to strona internetowa, największa na świecie strona internetowa odnośnie filmów, tak? Tam, jeżeli szukasz na przykład informacji o filmach jakichkolwiek, polskich filmach przedwojennych, rumuńskich filmach z 2020 roku albo białoruskich z 1915 roku, tam wszystko znajdziesz. A wersja Pro służy temu, ażeby osoby, takie jak ja właśnie, które zajmują się produkcją filmową, mogły wejść na tęże stronę i na przykład powiedzieć, słuchaj, robię film i potrzebuję aktorów, poszukuję montażystów, poszukuję i tak dalej, albo wręcz przeciwnie, osoby czy tam na przykład małe wytwórnie mówią, jestem powiedzmy na przykład aktorem i ja poszukuję pracy. Więc wszedłem na tę stronę i pomyślałem, nie ma co inwestować powiedzmy w jakieś filmy, które nie kojarzę, które rzeczywiście nie znam. Fajnie byłoby, jakby to były jakieś znane produkcje, jakieś znane franczyzy. I znalazłem dwie, które rzeczywiście mi się spodobały. Jedną z nich był film Hellraiser Judgment. Tutaj widzisz, za mną jest ikona, jest grafika i stwierdziłem, Hellraiser, proszę bardzo, Pinhead, to w tym momencie już jest legenda. Do tej pory chyba nakręcono 11 czy tam 12 filmów i pomyślałem, to byłoby dobre, rzeczywiście to byłoby ciekawe, ażeby swoje nazwisko wrzucić jako producent akurat w tym konkretnym przypadku do serii Hellraiser. Więc skontaktowałem się z twórcami, z producentami, żeby zapytać, o co chodzi, bo okazało się, że oni poszukują producenta. W filmie to jest różnie. Czasami producent, to jest oczywiście w zależności od tego, jaka jest rola, jaki jest film, jest na przykład odpowiedzialny ma zatrudniać aktorów, ma wymyśleć montażystę. Innym razem na przykład okazuje się, że nie, tylko i wyłącznie masz znaleźć na przykład miejsca, gdzie ten film będzie kręcony, załatwić pozwolenia, a jeszcze innym razem po prostu skupić się na tym, ażeby ubezpieczenie i tak dalej wszystko było dograne. Tutaj ludzie mieli hotel, było wyżywienie, tego typu rzeczy. W tym konkretnym przypadku, jak się ładnie dowiedziałem po czasie, pomysł był tylko i wyłącznie jeden. Musiałbym, ja jako producent, wysłać twórcom $5000. I tyle. To był cały mój wkład. I kiedy film zostanie oczywiście nakręcony, kiedy film zostanie zrobiony, jeżeli ten film na siebie zarobi, to ja odzyskam swoje $5000 plus zyski, na które się oczywiście umówimy. Muszę przyznać, że zabrzmiało to dosyć bardzo osobliwie, bo w tym konkretnym przypadku nie spodziewałem się, że będzie to wyglądało aż tak, można powiedzieć, dziwnie. Ale stwierdziłem, kurczę, Doug Bradley, Pinhead, Hellraiser, świetna seria. Sprawdzę, zobaczę. Napisałem, dajcie mi kilka dni, rzeczywiście zobaczę, rozejrzę się, co jest grane. I zacząłem oczywiście szperać. Okazało się, że Doug Bradley tym razem nie jest podłączony do filmu. Nie będzie występował w żadnym aspekcie. Pomyślałem, skoro oni szukają pieniędzy w ten sposób, więc to troszeczkę jak kampania crowdfundingowa, wiesz, jak Kickstarter czy Indiegogo, to możliwe, że po prostu Doug Bradley jako już uznana marka, bo oczywiście nie tylko Hellraiser, ale też przecież i Droga bez powrotu, Wrong Turn i tak dalej, to jest aktor znany, może po prostu chciał zbyt dużo pieniędzy, oni tutaj nie mają budżetu na to, więc może po prostu zastąpili go. Okazało się, że aktor, który wystąpi, reżyser, oni mówił, to jest po prostu ktoś piękny, on ma prezencję Petera Cushinga, Christophera Lee, jak on tylko wchodzi, to jest, myślę, kurczę, fajnie, to rzeczywiście może zaczną od nowa, całkowicie inne podejście do tematu, może to będzie rzeczywiście wyglądało dobrze, fajnie, ciekawie, rewelacyjnie. Ale popatrzę, mówię, dobra, to może przynajmniej reżyser jest z poprzedniej części, albo muzyka, albo cokolwiek. Nie, okazało się, że nic, absolutnie nic. Nikt, kto do tej pory miał cokolwiek wspólnego z tą serią, nie będzie brał udziału przy okazji tego filmu, więc stwierdziłem, było ciekawie, już jest mniej ciekawie. Rzeczywiście zobaczę, co się będzie działo. I tak troszeczkę popatrzyłem, poszukałem i okazało się, że film powstaje tylko i wyłącznie dlatego, że kończą się prawa autorskie.
tak to jest bardzo często, że gdy na przykład twórca scenariusza albo twórca książki zdecydował się sprzedać prawa do wytwórni, do studia, no to umawiają się, ok, wy musicie wypuścić film, załóżmy, teraz w tym momencie strzelam, co 3 lata. Co 3 lata ten film musi się pojawić w kinie, jeżeli nie, to tracicie prawa, dziękuję bardzo i ja dostaję je z powrotem i mogę już nie wytwórni ABC, tylko XYZ odsprzedać te prawa i będzie w porządku. No i skoro ten film miał być robiony w pośpiechu, stwierdziłem, nie, no to jednak ja odpuszczę, dziękuję bardzo, nie zainwestuję w tenże film, koniec tematu. W ten oto sposób nie zostałem producentem filmu Hellraiser, ale to jeszcze nie koniec historii. I jak lubisz takie ciekawostki, daj suba, bo w sumie udało im się zebrać $350 000. Słuchaj, to nie jest film z 1975 roku, tylko to jest film z 2018, tak? 350 000, no każdy wie, że przy okazji takiej produkcji jak horror, bo o nim tutaj rzeczywiście mowa, mnóstwo będzie pieniędzy wydanych na charakteryzację, na dekoracje, na efekty specjalne. I kiedy tworzysz produkcję, która ma budżetu tylko i wyłącznie $350 000, no to może być rzeczywiście słabo. Okej, ja rozumiem, to nie jest film, który nagle wchodzi do kin, bo był chyba wyświetlany na kilku seansach, ale zrobi wielką kasę, ale przynajmniej żeby cokolwiek zrobił. Okazało się, że po budżecie $300 000 film zarobił, czy za $50 000 film zarobił $11 000. Więc tutaj w tym momencie moja piątka poszłaby po prostu tak, tylko i wyłącznie oni by sobie już robili na waciki. Więcej, potem kiedy już film wyszedł, zobaczyłem go, omówiłem go w cyklu kultowe horrory i jest po prostu, delikatnie mówiąc, bardzo źle. Na końcu wrzucę link do tego filmu, możesz go zobaczyć. Stwierdziłem, okej, zobaczę co jest grane. Zgadza się. Okazało się, że miałem rację z tym, że kończą się prawa i oni mieli, uwaga, 21 dni, ażeby zrobić film. Tylko nie pomyśl w ten sposób, że okej, nakręcić filmy w 21 dni to nie jest źle, rzeczywiście damy radę. Nie nakręcić film, zrobić film. Czyli po pierwsze, primo, zebrać pieniądze, znaleźć aktorów, znaleźć lokalizację, napisać scenariusz. No rzeczywiście. Potem film nakręcić, potem film zmontować, udźwiękowić, nałożyć efekty specjalne, zrobić plakat, przygotować go do wysłania do kin i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko trzeba zrobić w 21 dni. Nie będę ci specjalnie przekonywał, bo akurat chyba nie ma potrzeby, że jeżeli tworzysz produkcję w 21 dni, no to ona bardzo dobrą być nie może. Ona rzeczywiście nie jest bardzo dobra. Ten film to jest kompletne dno. Tego się rzeczywiście oglądać nie da i nie wiem, naprawdę nie wiem, co mnie uratowało przed tym, ażeby utopić pieniądzury, tak? Utopić $5000, które niekoniecznie wtedy akurat rzeczywiście miałem. Dobrze, bo akurat wziąłem i te pieniądze wydałem w inny, lepszy, ciekawszy sposób, bo Hellraiser Judgment, no to po prostu on leży i kwiczy na całej linii. Naprawdę, ten film jest zły albo bardzo zły, to już do tego jak sobie podejdziesz, no ale na szczęście dzięki temu, że jedna z moich cech, czyli nadmierne sprawdzanie pewnych detali, szczegółów jest tak bardzo w mojej głowie zakorzeniona, nie zostałem producentem filmu Hellraiser Judgment i to mnie uratowało. Co prawda zostałem producentem innego filmu, ale o tym będzie oczywiście za czas jakiś, a tutaj na tej liście pewnie, że tak, są recenzje wszystkich filmów z cyklu Hellraiser, bo były one omawiane oczywiście w kultowych horrorach, obejrzyj, bo zdecydowanie warto.